Zaczynamy rozgrywkę w Don't Escape 4 Days to Survive, gdzie od samego początku się wywalam. Więc to tyle, jeżeli Ci się materiał podobał, zostaw łapkę w górę oraz suba. Po chwili okazuje się, że tak naprawdę był to jedynie sen. Jesteśmy sali i zdrowi, zabieramy plecak, który ma ograniczony udźwig i patrzymy na księżyc, który wygląda troszkę inaczej niż zwykle. Idziemy dalej, gdzie dowiadujemy się, że czas jest ograniczony i lepiej z każdą czynnością chodzić z rozwagą. Tak, wiem, u mnie to ciężkie, ale jakoś zrobiłem to 100%, tak? Po chwili udaje się przedostać przez mur i docieramy do opuszczonego domu, w którym większość gry będziemy pomieszkiwać oraz się bronić. Udało mi się dostać do domu, a naszym zadaniem było z tej ruiny zrobić fortecę, abyśmy mogli przeżyć atak pająków. Pierwszą moją lokacją do sprawdzenia była stacja benzynowa, gdzie spotkałem kolegę. O kurwa. Wielki pająk. Zabrałem kraty, które były na stacji i zaniosłem je do domu oraz założyłem je na okna. Wróciłem na stację, bo musiałem się pozbyć tego pająka, więc wytężyłem swoje zmysły. Jakbym miał mały kamień i rzucił w to, to by to nie przeszedł? No tak, rzucił. No i przyszedł. Pierwsze co łapie to karabin. Po co do niego w ogóle z nim walczyć? O ku... Napierdzielaj! Dobra. Uciekaj! Wziąłem benzynę, wróciłem i napełniłem generator awaryjny, wszedłem do domu, aby przybić wszystkie okna gwoźdźmi, poszedłem do wraków samochodów po to, aby wyważyć drzwi do ciężarówki. Papkę na niedźwiedzie trzeba wziąć, ty, bierzemy ją. Znalazłem notatkę, dzięki której wiedziałem, który odstraszacz wziąć. W moim wypadku było to A18. Również znalazłem taśmę klejącą, więc z moim ekwipunkiem wróciłem do domu, zakleiłem rurę, rozłożyłem pułapki na niedźwiedzie, włożyłem odpowiedni odstraszacz. O, rozpylacz ognia. O, mogę to i tak. Piroman, ach, to było... Ach, to po to był ten przedmiot. No i osiągnięcie za to, że zrobiłem Mołotowa. Mołotowa. Zostało mi już niewiele czasu, więc odpaliłem generator, poszedłem do systemu kontroli nawadniania, aby ustawić maksymalną wydajność, ale oczywiście miałem z tym lekkie problemy. To trzeba mądrze to klikać, no nie wiem. Daj mi maksymalną wydajność, proszę. Jest! Wydajność na fulla mamy! Wydajność maksymalną! No i tyle, czas. Aha, i uzbrój się w karabin. Dobra, zaczynamy. Jednakże z wodą był zmieszany silny środek odstraszający. Zniechęcił 6 pająków. Umieściły 2 pułapki przed swoją kryjówką. Wlazły w nie 2 pająki. Drzwi frontowe były zamknięte, zatrzymując wszystkie z pająków, które nimi weszły. Tylne drzwi były zamknięte. Przez to okno 4 zostały otwarte. Spośród 4 pająków próbujących wyjść do domu, przez to okno 4 zostały otwarte. Spośród 4 pająków próbujących wyjść do domu, przez to okno 4 zostały otwarte. Jest! Otwarliśmy ich! To już wszystko. I 2 osiągnięcia! Przetrwaj dzień pierwszy i uzyskaj perfekcyjny rezultat pierwszej nocy, pająki. Let's go. Ej, tu jesteśmy, pomóż! O ku... W dom mi wleciał! Zobaczymy, co teraz nas zaatakuje. Co to jest? Popiół się zamieniłem. Uderzenie helikoptera nas wybudziło z koszmaru oraz dostaliśmy dostęp do poddasza. Weszliśmy na poddasze, gdzie kobieta miło nas przywitała. O! Nie ruszaj się, hej, spokojnie, nie strzelaj. Podczas rozmowy dowiadujemy się, że nasza postać nazywa się David, a nasza czerwowłosa koleżanka ma na imię Kate. Poprosiła nas o pomoc w znalezieniu pewnej placówki Sidereal Plexus, w której podobno mają ostatni statek kosmiczny, dzięki któremu będziemy mogli uciec z Ziemi, zanim księżyc uderzy w Ziemię. Również dzięki Kate poznajmy 2 nowe miejsca, do których możemy dotrzeć. Udałem się do restauracji, gdzie poznaliśmy kolejną osobę o imieniu Cody, który bez jedzenia nie chciał nigdzie z nami iść, więc udaliśmy się na tył restauracji i weszliśmy przez okienko, gdzie znalazłem klimatyzator, nóż, płytki absorbujące ciepło, jedzenie dla Cody'ego oraz butelki wody. Wszystko nam się przyda później. Dzięki jedzeniu Cody wyruszył z nami do kolejnej lokacji, gdzie poznajemy kolejną osobę, tym razem jest to Barry. Dowiadujemy się przykrej informacji, że jego żona Margie nie przyszła poprzedniej nocy. Przez jej śmierć nie chciał z nami iść, więc opuściłem go i udałem się... Kada drogi. Ty, ślady nie było tu wczoraj. Kamper. Okej. Dotarłem do kampera, przy którym była jaskinia, więc pomyślałem, że to będzie świetne miejsce, aby tam się ukryć przed nadchodzącym ciepłem. W kamperze znalazłem 2 butelki wody i koc termiczny, którego użyję, aby przykryć dziurę. Wróciłem ponownie do Barego, a dzięki Kate, która odwróciła jego uwagę, mogłem się dostać do budynku. W budynku znalazłem żonę Barego oraz medalion, który miała na szyi. Sprawdziłem medalion, a w środku znalazłem notatkę. A ta notatka później będzie troszkę więcej wyjaśniać. Dałem medalion Baremu, a on potężnie się na mnie zdenerwował. Zakradłeś się do mojego domu i tkałeś moją żonę? Przestań, zrobiłeś to? Barry, moment. Stój w tej chwili i to proszę, po prostu przeczytaj ten liścik. Nie, to ja przepraszam, nie powinienem tak się wściekać. Pochówek. Trzeba pochować twoją żonę. O, 90 minut?
Dobrze, że mi pomogą. Po spięciu z Barem wykopaliśmy dziurę i pochowaliśmy jego żonę. Zabrałem zepsuty wiatrak, udałem się na stację po paliwo, udałem się do domu, aby wziąć potrzebne mi rzeczy, aby przeżyć tą noc. A następnie je zostawiłem i wziąłem hak z kampera oraz krótką rurkę i wróciłem do restauracji po linę. Dzięki temu mogłem stworzyć hak z liną. Zaczepiłem linę o kamienie, więc mogłem zejść i zacząłem urządzać swoją bazę. Przyciągnąłem przedłużacz, który znalazłem na poddaszu do jaskini, położyłem oraz podłączyłem klimatyzator. Rozdałem butelki wody moim kompanom. Naprawiłem wiatrak, podłączyłem go na wejście od jaskini, rozłożyłem koc termiczny, uruchomiłem auto, aby wszystko zaczęło działać, aktywowałem płytki i rozłożyłem je po jaskini. Tyle i butelkę wody bierzemy tylko. Jaskinia okazała się dobrym schronieniem. Osłoniła nas przed 35% fali gorąca. Wodne powietrze z klimatu zneutralizowało około 26% fali gorąca. Cyrkulacja powietrza pomogła obniżyć temperaturę, ściągając 24% siły fali gorąca. Absorbery ciepłe na podłodze jaskini 21%. Yeah. Zrobiliśmy to. I 2 osiągnięcia! Czyli przetrwać drugi dzień i uzyskaj perfekcyjny rezultat drugiej nocy. Znów się śnił Davidowi koszmar. Tym razem niebezpieczeństwem dla nas byli bandyci, ale Katie również miała sen o lokacji biura, gdzie możemy znaleźć wskazówki, gdzie jest statek kosmiczny. Dobra, idziemy. Tam, gdzie ona chciała. O kurde, ty! Porąbało ją? 80 minut? Udałem się najpierw do domu, aby lekko się przygotować. Będą 2 pułapki na nich. Wziąłem Barego i pochodziłem z nim po okolicy, aby powiedział, co myśli o danym miejscu. Myślisz o tym miejscu? Nie, tutaj podróżują. Średnio interesowało mnie, co myśli o danym miejscu. Ja to zrobiłem tylko dlatego, że osiągnięcie tego wymagało. Poznaj kilka faktów o najbliższej okolicy, lokalny przewodnik. No i super! Po osiągnięciu udałem się od razu do biurowca. Gdy dotarłem, wspięliśmy się po wydmie na dach budynku. Chodź ekipa! R! Upada! Ucieczka! O nie! Bary, Cody. O nie, kogo ratować? Bary się Po wypadku na dachu weszliśmy do środka biurowca, gdzie znalazłem tłumik oraz wziąłem ze szyi byłego pracownika jego identyfikator, który na odwrocie miał klucz do akumulatora awaryjnego. Wszedłem do środka i go uruchomiłem, dzięki czemu w budynku był prąd, a na komputerze znalazłem lokację ewakuacji oraz jakieś miejsce, które jest warte sprawdzenia. Wychodząc z budynku, spotkałem Barego. Żyje! Let's go! Moja żona wiedziała, jej liścik napisała, że wie, że dokonasz słusznego wyboru, gdy nadejdzie czas. Liścik był do mnie, ale tamten paragraf, tamto zdanie, to było do ciebie. Nie przeżył tego upadku. Zorganizuj prosty pochód dla swojego przyjaciela, te czyny i Tak, chcę pochówek mu zachować. Nie zapomnij, pamiętaj, aby się pożegnać. Let's go! Ale no niestety, no musieliśmy pochować przyjaciela. Po pochówku udałem się na stację benzynową, gdzie spotkałem bandytów i sierżanta. Podszedłem do niego, aby z nim porozmawiać i przekonać, aby nas nie zaatakowali. Dzięki pomocy mu z nalaniem paliwa oraz rozmową, dlaczego nie powinien nas atakować, udało mi się go przekonać, żeby odszedł od brzytwy z swoim oddziałem przed atakiem. Ale oczywiście musiałem coś odwalić. No nie wiem. Zadziała to? No nie wiem, dobra, użyjmy, no trudno, no. Zatrułem jedzenie. Gang pod dowództwem członka imieniem Brzytwa pojawił się z mroku, nie kryli się ze swoją obecnością. Sierżant miał już zamiar poruszyć przy temat odłączenia się od Brzytwy ze swojej, kiedy miało miejsce zatrucie. Jedną z ofiar był członek oddziału, ja ale no dobra, wczytamy go. Przez ten jeden błąd oraz przez to, że nie zapisywałem gry, musiałem zrobić wszystko od nowa. Idziemy od razu tutaj do tej chaty, to jest 105 minut, ale no trudno, no. Musimy tam się dostać, bo mamy tu alkohol, który podamy im. Zamiast ich truć, to im podamy alkohol do tego. Whisky, właśnie, bierz to whiskacz. To jest luneta, weź pułapkę, no ale będziemy mieli jeszcze jedną pułapkę dzięki temu. Wróciłem do domu i rozłożyłem dodatkowe pułapki. Poszedłem do restauracji, zabrałem olej i poszedłem ponownie na plac budowy. Tym razem dałem whisky zamiast trucizny i zalałem olejem amunicję. Myślałem, że wszystko zrobiłem idealnie. No, myliłem się. No i Cody się wywalił. No nie, dzień trzeci, przetrwałem dzień trzeci, ale nie idealnie. Ajajaj. No nie, powtarzamy to. Kolejnym razem wziąłem kratę z placu budowy, ale dalej wiele razy nie udało mi się zrobić idealnie dnia. Tylne drzwi. Gdzieś solidne, kiedy próbowali dostać się, potem musiała wycofać się na górę. No Cody nie przeżył, no to i... Co ja mam jeszcze zrobić? No wam się pokonać wszystkich. Uwaga, przyszłeś kolejny dzień przed tobą. No nie było idealnie. Po frustracji i przeczytaniu na internecie, co jeszcze mogę zrobić, odkryłem, jak wykonać ten dzień idealnie. Ale jaja. A wiecie jakie jaja? Patrzcie.
Rysy. W sejfie pod kanapą znalazłem rewolwer oraz paczkę amunicji do karabinu, która była ostatnim puzzlem układanki, aby otrzymać idealną noc. No i co? Teraz zaczynać, tak? Nadpadł człowieka imieniem czas na rzeź. 2 się upiło, 5 uciekło z sierżantem, atakując otworzyli. Niektóre klik, czyli 3 siedząc na dachu. Rzecz w kierunku ataku z celnością poprawą przełożyć luty udało się trafić 6 z nich, posyłając ich do piechu. 6 aż, bo dałem amunicji. Czy macie przy sobie dodatkowej amunicji? Było dobrym pomysłem, nawet jeśli ją miałeś tam przez przypadek. Z dodatkowymi nabojami byłeś w stanie zacząć jeszcze jednego zbliżającego się do domu. Przed zmrokiem umieściłeś w pobliżu kryjówki kilka pułapek. Z 4 zastawionych pułapek w 3 z nich złapali się ludzie brzytwy. Zranieni i nie będący w stanie dalej walczyć, wycofali się, ciesząc się, że żyją. Zamknęłeś tylnie drzwi, stawiać się solidne metalowe kraty. Jeden pozostały na brzytwy własnej osoby próbował dostać się do środka. Kate otworzyła drzwi i przystawiła mu lufę do skroni. Dało się Let's go, idealnie. Krwawa jadka, uzyskaj perfekcyjny rezultat trzeciej nocy. Ładna dziś noc. To co, mam drzwi otworzyć? O, cholipka! No to nieźle, księżyc spada. I dzisiaj musimy uciekać. Tym razem mieliśmy koszmar, który nie damy rady przeżyć w naszym domu, więc od razu wybrałem się do bazy statków kosmicznych, gdzie dowiedzieliśmy się, że naszym celem jest dostanie się na spadający księżyc, na który jest baza kosmiczna. Pominę większość gameplayu, ponieważ przez brak pojazdu musiałem wiele razy powtarzać grę i wczytywać zapisy, więc po prostu przejdę od razu do podejścia, gdzie zrobiłem idealną noc paliwo. Wziąłem łopatę z domu i udaliśmy się w stronę statku kosmicznego, a po drodze napotkaliśmy autokar, skąd zdobyłem klucze do Laba 13. Poszliśmy z powrotem do kampera odzyskać hak i linę. Wyruszyłem do biurowca po to, aby zrobić katalizator paliwa. A kombinację znałem z wcześniejszych moich podejść. Trafiłem na plac budowy, wspiąłem się po rusztowaniu dzięki rękawiczkom, które znalazłem z rana przy jednym z bandytów. Wziąłem zestaw spawalniczy, poszliśmy z powrotem do bazy kosmicznej. Uruchomiłem windę, zabrałem pilot i wyjąłem z niego baterię. Otworzyłem silos, podpiąłem spawarkę oraz wlałem katalizator paliwa. Utworzyłem idealną mieszankę paliwową, zabrałem z radaru metalową płytkę, zabrałem pas transmisyjny oraz założyłem go do silnika windy. Zespawałem statecznik promu, wziąłem pistolet do kleju i wsadziłem baterię. Wziąłem odcisk palca z autokaru. Dzięki temu otworzyłem drzwi i zabrałem kalibrator, a następnie go wsadziłem w odpowiednie miejsce. Zabrałem duplexa i zamontowałem go w radarze. Wróciłem do radaru, aby poznać lokalizację rozbitego samolotu. Otworzyłem skrzynię z numerem 2, aby zdobyć chip nawigacyjny i go zamontowałem. I tak oto byłem gotowy, aby polecieć rakietą. Świat się kończył. Księżyc poruszony na kawałki pędził w kierunku planety. Oba ciała niebieskie rozrywały się przy tym na strzępy. Mieszanka była perfekcyjna. Maksymalna wydajność oznaczała mnóstwo ciągu i stabilny wzlot. Zainstalowałeś w statku nowy chip nawigacyjny. Minus 20 kolejne. Zainstalowałeś na pokładzie kalibrator silnika. Dobrze, że zauważyłeś to pęknięcie na statyczniku promu. Przygotowałeś specjalny katalizator paliwa. Sprawił on, że paliwo w głównej rakiecie spaliło się szybciej, ale też dużo wydajniej, generując więcej mocy. Czyli dobrą mieszankę zrobiłem tego paliwa. Dotarliście na... Jest! 2 achievementy. Przetrwaj 4. dzień. Uzyskaj perfekcyjnie rezultat 4. nocy. Paliwo. Let's go! O! Dziura! Ledwo, ale dolecieliśmy, tak? Jest! Otworzyliśmy. Dobra. Ręczne otwarcie śluzy. Wchodzimy. Dotarliśmy do kapsuł śniących, które przenosiły świadomość do innego ciała oraz całkowicie oddzielały ciało i umysł, a kapsuły musiały być na księżycu z powodu ludzkości, która generowała ogromną ilość fal elektromagnetycznych, co przeszkadzało w dobrym funkcjonowaniu kapsuł. Kontroler fazy był uszkodzony i nie mogłem wybrać, do jakiego świata oraz ciała trafię. To znaczy, to już się wydarzyło. Nie jestem pewna. Te sny, które mieliśmy, pokazujące mi, gdzie jest biuro, to mogło być nasze własne wspomnienia z naszych przeszłych żyć. To by znaczyło, że już to przerabialiśmy. Komputer mówi coś o utracie pamięci. Tak, kiedy twój umysł ląduje w twoim ciele w innym świecie, właśnie takie coś się dzieje. Złączenie. Twoje staje się odległe, jak sen, który zapomniałeś. Dobra, teraz nasza kolej. Na pewno chcesz wcisnąć? No nie mam nic innego, co... O. Prąd mi wysiadł. Opa. O nie, szyba walnie. O, uciekłem, dobra, dawaj, biegnij. Siu. Tak, chcę do kapsuły, dobra, zdążyłem. Zestresowałem się trochę. O kurde, wróciliśmy za koszmar. To było takie ukończ grę, nie używaj samochodu.
Skończyliśmy gierkę. No i co? Będziemy robić kolejne osiągnięcia. Więc teraz naszym następnym zadaniem jest zagrać jeszcze raz. Co nas za tak... O. Toksyczny gaz. To za koszmar, to było takie realne. Zacząłem grę ponownie, aby zdobyć kolejne osiągnięcia za perfekcyjne noce i inne pomniejsze osiągnięcia oraz aby zostać jedynym ocalałym. I nie mamy więcej gwoździ. Brak samochodu. Ja, czyli tak się zbiera koło z tego samochodu. Aha, i stąd mamy koło do samochodu. To nieźle. Dzięki pick-upowi było mi o wiele prościej się przemieszczać, a wskutek tego oszczędzałem sporo czasu. Wieczorne niebo pociemniało, gdy nadeszła chmura toksycznego. Znalazł skronie w opuszczonym domu na farmie. Woda działała jak ściana, blokując 16% gazu. Z wodą był zmieszany silny neutralizator i zatrzymał 24%. A szczelina pod nimi została przykryta ręcznikiem. W ten sposób drzwi zatrzymały 8%. Pewne drzwi były również zamknięte, które zatrzymały też 8%. Okno na parterze było zakryte plastikową folią, a była przyklejona do ramy za pomocą taśmy klejącą. Oto to zatrzymało 8%. 8, zatrzymało 8%. Zostałeś na parterze, gaz był lżejszy od powietrza, pewna jego część 20% cię nie dosięgła. Perfekcyjny rezultat pierwszej nocy, trujący gaz. Oho, zimno. Ponownie większość gameplayu będę pomijał, bo nie różni się za bardzo niż poprzednia rozgrywka, jedyna zmiana to, że mamy inne niebezpieczeństwo. O dzisiejszym dniu, wszystko dobrze? Tak, zastanawiam się, czy będziemy mogli ulepić bałwanka. No więc, Dawid, nie ma na to czasu, będziemy naprawdę bardzo zimno. Szkoda, zawsze chciałem ulepić bałwanka. Nie jestem podła, okej? Nie jestem podła. Dzięki Kate, która odwróciła jego uwagę, Przez to przebniemy, ulepimy bałwanka rano. Co ty na to? Jasne, okej. Grifon były zamknięte i uszczelnione ręcznikiem przy podłodze. Osłabiło to falę zimna o 3%. Początkowej siły. Tylne drzwi i też 3%. To około osłabiło falę o 6%. Klejącą 6%. Początkowej 6%. Baz na strychu był istotny element 6%. Niwelują 30 fali mrozu. W nocy koszek obok komina był pełen opału. Dzięki niemu ogień płonął równomiernie przez całą noc. Podłączyłeś elektryczny grzejnik w salonie, zmniejszając o 22 wartość początkowej siły. W jednym z pokoju ustawiłeś przenośnik grzejnik gazowy. Gazowy rozproszyło jakieś 24% początkowej siły fali mroźnego powietrza. Jest. Nie było tak źle. Uzyskaj perfekcyjny rezultat drugiej nocy zimno. Też? Już zaszedł pierun. Dobra, idziemy. Jest! Staliśmy osiągnięciu, lepmy bałwanka! Zobacz bałwana na świecie. O tym miejscu, czy o tym myślisz? Zastanawiam się, gdzie ludzie jechali, no bo tu nie ma jakiś pomysł, gdzie je mogli... Może chcieli odkryć skarb. Hej, myślisz, że może być tu jakiś skarb? Wątpię. Spróbuję pokopać. No i co? I bierzemy Naprawdę chcesz szukać skarbów, Dawid? No więc świetnie, mam ze sobą dwójkę dzieciaków. Przynajmniej próbowałeś, łowcy skarbów. Kolejne osiągnięcie, no. Jest sierżant, ale teraz nie pracuje dla żytwy, tylko jest po prostu, mają ekipę swoją. Zamocowałeś burzołapa na żurawiu, na placu budowy. Jego specjalnie pole magnetycznie odpędziło z tego regionu 65%. No tutaj też na drzewie 5%. Uformowały trójkąt wokół bazy, osłaniając ją przed burzą i redukując jej siłę o dodatkowe 20%. Zakrywając ją plandeką. Zapobiegła ona wlaniu się wody do środka, ale nie była solidnie zamocowana. Nie przykleiłem tego. Ja, pół zabezpieczyłeś dach. Zamknąłeś was. O, to 10%. Zainstalowałeś, to było 20%. Tak, teraz się udało. Wystarczyło tylko jeszcze przymocować taśmą tą plandekę i wszystko, okej. Ale my wracamy, ponieważ idziemy inną drogą, gdzie będziemy samotnikiem, więc musimy się Cody'ego pozbyć i przeżyć. Zobaczymy, zostaniemy tym razem na dole. Może jak zostaniemy na dole, to nagle on się wywali, bo byliśmy na górze teoretycznie, nie? Uwaga. Drzwi, okno. Nie przykryłeś, że... 8%, nie wygląda to zbyt dobrze, parter był... Jest! No i Cody się wywalił, no nie, smuteczek, ale no niestety muszę dla osiągnięcia to wykonać, musimy wziąć tego ptaszeła, co ten został, czyli od tego musimy ptaszka go wziąć ze sobą i zapisujemy sobie gdzieś, było i teraz robimy run, wszystko musi być idealnie, nie? Spojrzałeś za siebie na rzędy pustych siedzeń, czy można było zabrać kogokolwiek z wami na tą dziką jazdę? idealna mieszanka 20% nowy filtr, 20% zapasowe zbiorniki, 20% zespawanie poszycia statku, 20%. Tylko wziąłeś jedną i faktycznie zmniejszyła ona ilość powietrza, jakiego zużyłeś podczas lotu. Wzięła jedną i mamy 0%. Jest i oddychaj, uzyskaj perfekcyjny rezultat czwartej nocy powietrze. Kate nie dałem i zostało nam 10%. Nie mieliśmy dość paliwa, żeby bezpiecznie lądować. Jakbyśmy się lepiej przygotowali, więc to chyba dla mnie koniec podróży. A chyba mogę już to zdjąć, okej. Sam tak było... Martwy kosmiczny ptak.
Kompletnie nic. Koszmar, to było takie realne. Czuję się, że czegoś, jakbym nie zrobił czegoś ważnego, ale czego to za... Glone wspomnienie wyblakło tak szybko. Pewnie to był tylko sen. Bądź jedynym ocalałem, samotny wilk. Dostajemy osiągnięcie. Czytujemy save'a tam, gdzie Cody jeszcze przeżył. O i git, idealnie zrobiliśmy. I teraz mamy nowe miejsce. Możesz przejść wentylacją. No i otworzył nam, tada, dyskietkę. Mniejszy kontr fazy. Oczywiście musiałem ponownie przeżyć noce i dotrzeć tu z dyskietką. Sam jeszcze dysk. Użyłem dysk o nazwie mniejszy kontr fazy do stacji dyskowej B, który odczytuje dane. Ten program nie zastąpi kontrolera fazy, ale zwiększy poziom transferu pamięci w trybie awaryjnym. Włożyłem specjalną dyskietkę do konsoli. Jaką dyskietkę? Znalazłem ją w biurowcu CD Plexus. Nasze wspomnienia będą przeniesione, nietknięte, albo w większym, bardziej spójnym stopniu, żeby być to Dawid. To może nas uratować. Nie wstajemy znowu. To koszmar. To było takie realne. Czuję, że w tym śnie było coś więcej. Smutnego i ważnego. Dlaczego mam wrażenie, że to już się wydarzyło, ale jest inaczej. Dowiem się co. Odblokuj tryb przebudzenia. Nowa gra, przebudzenie. O, obudź się, Dawid. Musisz się obudzić. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up. Pająki. No tego nie mieliśmy. To są parańcza. Wieczorne niebo pociemniało, gdy nadleciała chmura szarańczy. Umieściły się w pobliżu kryjówki, więc sygnał był silny, który był ustawiony na właściwą częstotliwość, odstraszając 50 insektów. Drzwi frontowe były zamknięte, nie wpuszczając żadnej z 14 szarańczy, która mogłaby nimi wlecieć. Tylne drzwi też 14 szarańczy, które mogłyby wlecieć. Okno to było przybite ramię 14 insektów. Było taśmą i również 14 insektów. No i udało się. Dzięki temu mamy dezynsekcja. Osiągnięcie. Zarobiście udało się. Późniejsze noce były takie same, więc kompletnie je pominę, a jeżeli coś się zmieni, to pokażę wam w materiale. Czy ja ciebie nie znam? Co? Nie, to znaczy, okej, to jest dziwne, może jechaliśmy kiedyś tym samym pociągiem, albo autobusem, wiesz, przed tym wszystkim, albo coś w tym stylu. Nie, to było coś innego. Mniejsza z tym. Spokojnie, Cody, nie mam złych zamiarów. Skąd wiesz, jak się nazywam? W sumie to nie wiem, jak mi się powiedziało. Nie zbliżaj się, nie znam się chyba. Czy my się nie znamy? Nie sądzę. Czekaj chwila, może spotkałem cię kiedyś na stacji benzynowej przy kasie, zanim świat się skończył, albo coś w tym stylu? Co tu się dzieje, Kate? Dlaczego kolejne osoby, które spotykam, wydają mi się znajome? Czy coś z nami? Nie, to znaczy tak, ale coś więcej. O! Schody się schody, to coś nowego. Po wejściu po schodach okazało się, że na piętrze jest żona Barego, która pojawiła się w śnie Davida. Powiedziała nam, abym nie pozwolił Baremu wejść po piaskowej wydmie na górę. Och nie, chyba... Że nie była jego wina. Ej, jakie ciary, I to straszne trochę było. Dlatego ja w horrory nie gram. Kiedy dotrzemy do biura Cider Plexusa, czy mógłbyś na nas poczekać? Dlaczego? Nie sądzisz, że takie rozdzielanie się może być niebezpieczne? Ale po prostu mam złe przeczucia co do tego, możesz mi zaufać? Zaczekaj na nas. Nie mam pojęcia dlaczego tak mówisz, ale okej. Ta rura blokuje przejście, ale nie dam rady jej samo odsunąć. Spróbujmy więc razem. Nie ma sprawy. Dobra, odsunęliśmy to. O, jest dyskietka. Dyskietka opisana jako wzmacniacz pamięci. Mam dziwne uczucie jakby déjà vu, tak? Jakby z jakiegoś powodu była to bardzo ważne. Powinienem zachować ją tą dyskietkę. Spojrzałeś na siebie, na Cody'ego i Barego, siedzących na swoich miejscach. To cud, że miałeś ich tu obu. Odległe wspomnienie odbiło się echem po twojej głowie. Pamiętam, że w poprzednim życiu wkładałem do konsoli jedną dyskietkę. Może teraz z obiema dyskietkami wszystko będzie dobrze. Włożyłem dwie specjalne dyskietki do konsoli. Jakie dyskietki? Jedna z napisem wzmacniasz pamięć, a druga to mniejszy kontrfazy. Zaraz, co? Pamiętasz, że tu byłeś? Liście, jak we śnie. Jeden dysk podował, to dwa mogą wzmocnić scenę na tyle, żebyśmy przetrwali i zakończyli to. O, sprawy, aby nikt nie zginął. Rodzina, ucieczka, odblokuj prawdziwe zakończenie. Odwierty księżyca odwołane. I udało nam się. Trafiliśmy do normalnego świata. Księżyc jest cały tym razem. Nie jak ostatnio. No, taki rozwalony w pół. I udało się zdobyć wszystkie osiągnięcia w Don't Escape 4 Days to Survive, więc co? Let's go! I tak oto ukończyłem Don't Escape 4 Days to Survive. Jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Również będzie mi miło, jeżeli zostawisz subika. A teraz lecę. Na razie i cześć!